No, witam szanownego widza, zając z tej strony Aria. Witam i serdecznie zapraszam do Medievala 2 Total War z modyfikacją Insularis Draco, jeżeli dobrze wymawiam, dobrze pamiętam. Pierwszy odcinek był wprowadzający, teraz lecimy już na pełnej, ale to nie zmienia faktu, że zając oczekuje od was jednego. Oczywiście oglądają materiał do końca oraz łapek w górę i soczystych komentarzy. A teraz machniemy klasycznego, znajomego końca tury. Oho, rebelianci idą. Potrzebujemy szpiega i to potrzebujemy szpiega już. Jakby ta duża armia rebeliancka weszła do osady, my byśmy ją sobie zaczęli oblegać. Oni idą na naszą osadę, ty! Tutaj bandyci, rozumiesz, że zimieszki to agresywni są, a tam jest dwóch naszych jedynych wodzów w osadzie wrzuconych. Ależ tu jest napięta atmosfera fabułka, o kurde. Mamy historyczne eventy, kocham mody do Medievala z historycznymi fabułkami, eventami. Aż musiałem sobie wygooglować i sprawdzić. Goidelowie to są po prostu Szkoci z tych północnych krańców na tych totalnych wyżynach i odludnych wysepkach. Wykorzystują słabość, właściwie już niebytność rzymskiego imperium oraz słabość lokalnych przywódców i najeżdżają wyspy brytyjskie. A tak samo Irlandię przede wszystkim. Chociaż częściowo się nawracają przez to, dzięki temu ci Szkoci tam z tych odludnych północnych terenów, to mimo wszystko dalej są problem. Natomiast najważniejsze jest to, w naszym przypadku, mamy potwierdzenie tego, że nasi Anglosasi i Jutowie zostali sprowadzeni, zaproszeni na Wyspy Brytyjskie, żeby pomóc z odpieraniem najazdów. To się oczywiście spotkało z oporem lokalnych władców. Ale co ciekawe, Anglosasi zostali zaproszeni na Wyspy Brytyjskie, żeby pomóc z odpieraniem najazdów, gdzie wcześniej przez kilka stuleci sami plądrowali te same wybrzeża. Także fabułka się ładnie toczy. Jezus, ile to jest eventów historycznych? Co ty do mnie gadasz? Okej, to jest rozwinięcie fabuły już bezpośrednio dla nas, że z każdym rokiem coraz więcej germańskich statków przypływa na Wyspy Brytyjskie i zakłada kolonie wzdłuż całego południowego i wschodniego wybrzeża. Prowadzimy również kampanię w niezwykle ciekawych czasach ze względu na to, że legendy i historia przeplatają się nawzajem, a stare i nowe wierzenia walczą o dominację na Wyspach Brytyjskich. Mamy oczywiście chrześcijaństwo w różnych wariantach, mamy religię przywiezioną przez germańskie plemiona, ale co ciekawe, w Brytanii odradzają się stare celtyckie wierzenia, które gdzieś tam przetrwały i druidzi się ujawniają po tym, jak rzymska administracja upadła. Dwóch znanych druidów, zwanych Myrdindami, próbuje odtworzyć starą wiarę, a Irlandia, która niegdyś była bastionem tych starych wierzeń, teraz staje się siedliskiem mocnej wiary chrześcijańskiej z powodu Patryka, który prześladuje lokalnych wyznawców. Więcej eventów. Szkoda tylko, że przy tych eventach nie ma, nie wiem, jakichś mapek albo żeby pokazywało, bo czasami to trudno ogarnąć, kto jest kim. A jeżeli chodzi o nazwy lokalne czy kolejnych przywódców. 5. event. O, my dostaliśmy wypłatę 30 000 srebrnych szekli. Zapłacił nam za nasz militarny sojusz i za to, że strzeżemy wybrzeża. Właśnie rozwiązaliśmy całą flotę, bo myślałem, że bankrutujemy. No git, jak my jesteśmy, rozumiesz, migrantami i dostajemy szekle za to po prostu, że jesteśmy. No cóż, w ciekawych czasach przyszło nam żyć. No hit, proszę państwa, to warto migrować. Jego sojusz z naszym ludem spowodował, że stał się bardzo niepopularny wśród własnej populacji lokalnych Brytorzymian. A ta niechęć była tak silna, że doszło do otwartej rebelii. No, im bardziej zdestabilizowany, niezjednoczony region, tym łatwiej będzie tutaj poszerzyć nasze wpływy. Ale te 30 000 szekli brzmi bardzo fajnie. Dobra, zrobiła się pierwsza kapliczka. Raport, no byśmy byli na solidnym minusie, ale dostaliśmy wsparcie w postaci 30 000 szekli od naszych przyjaciół, które i tak zaraz zamieni się na gigantyczny minus. Sprawa wygląda tak, że tutaj przyszły jakieś lokalne armie, posiadają nawet taran? W sensie taran jako jednostka, nie jako siege equipment. Pierwszy raz coś takiego widzę.
Widzę, że posiadają lokalne balisty, a lwia część naszej armii oblega malutkie forciszcze. Dobra, trzeba będzie stoczyć bitwę, żeby uratować naszą osadę i naszego wodza przed totalną zagładą. Widzę, że anglosaska flota płynie. Pytanie, czy nam się będą respić jakieś armie, czy nowe fale migracji ze terenów germańskich. No dobra, bo trzeba stoczyć tą bitwę. No lepiej będzie, wy wszyscy tam dotrzecie, Zrobimy tak, że zostawimy tu po prostu jednego ziutka, jako to, żeby trzymał garnizon, znaczy trzymał oblężenie. Teraz trzeba mądrze się zatrzymać. No dobrze, zmontowaliśmy taką armię, potem ją może poukładamy, żeby ładniej to wyglądało, bo na razie jest totalny chaos. Jedną jednostkę zostawiliśmy, żeby nie zresetowało się postęp oblężenia tego fortu. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze po bitwie wrócimy na oblężenie tej armii w Forciszczu. Stoczymy bitwę, to w ogóle chyba są ci, którzy w evencie właśnie podnieśli rebelię przeciwko temu Powis, z racji tego, że nas tutaj sprowadzili. I to są ci, którzy tutaj rebelię podnieśli przeciwko władcy. Także spróbujemy stoczyć bitwę, pierwszą dużą bitwę. Widzę, że tutaj siły są 3-2. Ale posiadasz kawalerię? No ten taran mnie interesuje. Jak to będzie działać? Dwóch naszych wodzów oczywiście bierze udział w bitwie. Mamy troszeczkę większe siły. Także lecimy. Pierwsza bitwa na nowej modyfikacji. No niestety małe rozmiary jednostek robią swoje. Zobaczmy może chociaż jak oni wyglądają. A wyglądają, no powiedziałbym, że jak na swoją epokę, to zacnie. To jest chyba ten nasz najcięższy oddział tych rzezimieszków. O kurde, ale rudobrodzi z toporami. Nice, no taka inwazyjna hołota z okresu i nasz kapitan tej armii siedzi w jednostce procarzy. No dobrze, większość widzę naszych jednostek to jest jakaś rodzaj strzelców. Dużo włóczników, oszczepników. 14 misel ataku. To są włócznicy, którzy pewnie przed bitwą, przed atakiem rzucają oszczepami. 27 defensywy, 14 misel ataku. Co ty gadasz? Interesujące statystyki. Zaprawdę interesujące. Jakie tu są hybrydowe jednostki? Tu na przykład mamy włóczniko-łuczników. Ej, ciekawe podejście. No trzeba będzie na pewno mocno nauczyć się, co te jednostki robią. Bo czegoś takiego nie mieliśmy. No dobrze, zobaczmy, przetestujmy. Przetestujmy tą bitwę, pokaż ten taran. To jest gotowy taran, rozumiesz? I oni go ciągną. I to są, co to jest? To jest ciężka artyleria? Wy już macie zasięg, żeby strzelać? O kurde, ale porąbani. Dobra, to są nasi generałowie są w postaci jazdy, o proszę bardzo, więc to też zależy. Bo tam pamiętam, że jeden generał na wyspie to była piechota, a tutaj tych dwóch generałów to jest jazda. I wróg też posiada jakąś kawalerię. To są... cholipka, muszę tych jednostek się nauczyć. Heroes, Sansy, tu mieliśmy jakiś Javelino Spearmenów. Teraz weź ich znajdź. O proszę bardzo, to są Javelino Spearmeny, idealne pewnie, żeby skontrować tą kawalerię. Chodźcie szybciutko, zaatakować ich, bo szarżują na naszych toporników, to na pewno nie chcemy. A nie, to są strzelcy? Kamienie, oszczepy rzucają, to jest jazda z javelinami również. Weź w nich zaszarżuj, okej, pysznie. Sprowadź posiłki. Czy wróg wróg miał balistę w ogóle, to my powinniśmy atakować. Tylko chcę zobaczyć tą kawalerię, ona ewidentnie ściga tych naszych toporników, to by mogło zaboleć. Tutaj wszystko w teorii u nas może też walczyć z warcią, więc niech się pozbędą tych rzezimieszków. Nasi łucznicy niech celują po... W sumie piechotę możemy rzucić do ataku. Generalnie wszystko rzuć do ataku. Wyjdźcie z tego. Formacji... O, kawalerią będzie szarżował. Wroga kawaleria pierzcha. Nasze hybrydowe jednostki świetnie sobie poradziły. Tu jeszcze wodz od flanki najeżdża. Idealnie. I wiecie co? Zmienimy podejście, bo skoro on ma też tyle jednostek strzelających i ma przede wszystkim tą balistę, wyjdziecie z trybu muru tarcz i rzucimy się do szarży. Nasi łucznicy będą... O kurde, ty, a co tutaj tak was zmasakrowało? Nie wiem, to może ta balista tak strzela, albo wrodzy łucznicy. Widzę, że tutaj bardzo dużo jednostek strzela. Machnijcie salwę po kawalerii, po tej piechocie, co biegnie. Naszymi łucznikami wydamy rozkazy.
A wy szarżujcie i atakujcie. Ale dziwnie się będzie grało. Mega dziwnie, jeżeli chodzi o roster tych jednostek i co te jednostki potrafią robić. Wszystko jest oszczepnikiem, wszystko jest włócznikiem, wszystko może strzelać. Totalnie hybrydowe jednostki. Dobra. Naprzód zmiażdżyć lokalsów. Ta wyspa będzie należeć do nas. Rzucać tu oszczepami. Piękne, piękne podejście. A jak nawet nie rzucicie oszczepami, to będziecie mogli... O, nasza kawaleria przyjechała. Tutaj biegnie piechota, która może stoczyć bitwę z naszymi, zmierzyć się z naszymi łucznikami. Na blisko strzelajcie, bo nasi łucznicy też mogą walczyć z warciu. Wy możecie im salwę jedną zapodać. Wy tutaj rzucać oszczepami. O, wroga kawaleria wróciła. Myślimy, że to jest ciężka jazda? Tak, nasi generowie to jest ciężka jazda. Jeden oddział rzucisz, a wy przejeżdżajcie na plecy. Zresztą to są oszczepnicy, będą uciekać. Przejdziemy jazdą przez jego piechotę. Szarża na plecy, bardzo dobrze. Ty, bo wy macie jakieś umiejki. Jakaś formacja, generał może użyć rogu, niech użyje rogu. Dobrze. Jak tutaj to wygląda? Ci nasi łucznicy sobie radzą? Radzą, walczą. Jak równy z równym. Tu już część jednostek wroga panikuje przed naszymi topornikami. Biegnij tutaj, pyk. No ta balista pewnie cały czas damagę robi. Panowie, no rzucać to szczepami, rzucać. Możecie podejść gdzieś tutaj z tej strony, pyk, żeby ładniej było, jeżeli chodzi o zasięg. Podrzucić, tu wrogi generał się przemieszcza, zarzucić go oszczepem. Taka kawaleria jak dostanie salwę z oszczepów to coś pięknego. Ty, bo tutaj wodzu lekutko ucierpiał. Nie złamałeś ich? Cofnij, ja muszę jeszcze zobaczyć, czy to jest kawaleria szturmowa, czy do walki z warciem. To jest zdecydowanie kawaleria do walki z warciem. Ma jakiś tam bonus do szarży, ale 15 ataku i 43 defa? Interesujące. Ciekawe. Dobra, wbiegnij w tych. Tą kawalerią pojedź po balistę, może balista trafiła, dlatego ten generał padł. A nasz wodzu, nasz król, który zaprowadzi nas do zwycięstwa i wielkości, niech przeprowadzi kolejną szarżę, tym razem na prawej flance nieprzyjaciela. Ale dziwnie się walczy, jak każda jednostka jest de facto hybrydową i jest totalnie unikalną. Potraciliśmy troszeczkę, 23%, ale to są głównie tych zwykłych jednostek, te nasze elitarne, te droższe. Swobodnie się mają. Dobra, z tą balistą powinniście wygrać. Centrum wroga zostało zmielone. Pomóżcie tutaj, na prawej flance. Wodzu walczy z... To jest za piechota. To są miecznicy. Dobra, możecie tam stać i walczyć. Ty rozbijesz tą balistę. Coś tutaj przybiegło. Cofnij, jeszcze raz zaszarżujesz. Wam się zaraz oszczepy skończą. Ci już panikują, git. Możesz tutaj podbiec. Gdzieś cały czas generał wroga jeździ. Wiedźcie tutaj na plecy, pyk. Nasi łucznicy niech celują również po tych na flance. Ok, jest wódz oponenta. Ile ich zostało? 5 w tej jeździe. Skumulujemy oszczepników i łuczników. Niech tam strzelają. On ucieka. Dobra, nie goń go. Bijcie się tutaj, bo to jest kawaleria do walki z warciu, więc możecie stać i walczyć. Nasi łucznicy i oszczepnicy powinni zarzucić tą jazdę generalską wroga taką ilością strzał. Tylko żebyście naszego króla przypadkiem nie trafili. Naszego wodza. To by było smutne, jakby w pierwszym odcinku, w pierwszej bitwie nasz dostał strzałą od swoich i Polek. Ten taran, kurde, ten taran to jest ciekawa rzecz, bo wtedy rekrutujesz i możesz instant atakować osadę. Jakbyś miał, nie wiem, katapultę albo balistę do niszczenia murów. No jak to są rebelianci, to oni prawdopodobnie po przegranej bitwie powinni wszyscy zostać... wszyscy powinni się rozwiązać. Dobra, mamy go. Udało się go ubić. Widzę, że ktoś tutaj pamiątkę rzymskiego hełmu znalazł. Walczą do końca. Dobra, to wszystko. Daj mi się wycofać. To właśnie, powinien być koniec bitwy i nie powinniśmy ich chyba nawet ścigać. Straciliśmy 1/4 armię, ale to była też pełna armia i potężna tych rebeliantów.
Tak jest, wroga armia pokonana. Reich is victorious! Wroga armia pokonana całkowicie. Wrócicie pod oblężenie. Stańcie sobie tutaj, za 2 tury powinien paść ten fort. Pyk. Ale czy możemy wyciągnąć jednego wodza? Czy wy dalej będziecie rozsierdzeni? Dostaliście jedną kapliczkę, ale jedna kapliczka to za mało. Postaw drugą kapliczkę, bo dalej jest 50 zadowolenia. Jak tutaj z populacją? Średnio. Możemy werbować kapłana? Nie, kapłana werbować nie możemy. Minus szeklowy potężny. Nie wiem, czy możemy coś werbować. Tutaj zarzuć kolejne oblężenie. 7 tur może się to bronić. To jest jakiś rzymski były namiestnik, przyrost populacji na minus. Posiadają również ciężką piechotę. Oj, w szturmie raczej tego nie zdobędziemy, trzeba będzie oblegać. Żeby wam porciszcze zablokować. Dobra, księżniczka na razie robi za szpiega. Odkryliśmy królestwo Powys, naszego drogiego sojusznika, naszego gościa, który nam płaci za ochronę południowo-wschodniego wybrzeża. Prawdziwie rzymsko-brytyjskie królestwo. Koncentrowane w antycznej rzymskiej osadzie. Dobra, no całej fabułki czytać nie będziemy. Zobaczymy, czy potem są jakieś różne opcje, bo tutaj co? Tutaj mamy Londyn, nie? Przyszły Londyn. Oho! W tej modyfikacji chyba są asasyni. Nasi asasyni będą polować. Oj, będą polować. Jest jakiś ten żbiczek do wykradnięcia? Nie ma. Tu powinny być kolejne plemiona germańskie. Tu chyba są jeszcze anglosasi, ale tutaj w północnej Anglii Wschodniej powinna być kolejna nowa frakcja. Jest tu coś ciekawszego do handlu? No, potrzebuję szpiega i to już. A tego drugiego generała mogę wyciągnąć? Dobra, ten drugi generał może zająć się dowodzeniem nad tym oblężeniem. 2 tury i to zostanie zdobyte. Świetnie. Na razie nic nie możemy werbować sensownego. Jakie tu są cooldowny? 3 tury, 3 tury. No dobra, powolutku, na spokojnie, skipniemy turę. Widzę, że Irlandia ma dużo fabułki. No, my raczej do Irlandii nigdy nie dojdziemy. Ale to jest naprawdę ciekawy okres, jeżeli chodzi o jednoczenie Irlandii, o walkę, o wpływy religijne. A proszę bardzo, mamy własnego skrybę. Własnego skrybę, który będzie zapisywał nasze dokonania, bo materiały wideo na YouTubie to widocznie za mało. Pokorny sługa będzie każdej wiosny prezentował nam podsumowanie wieści z poprzedniego roku. Proszę bardzo. Skryba donosi o wieściach z Italii, o podbojach Attylii i o tym, że Rzym został obroniony tylko dzięki interwencji bezpośredniej jego świątobliwości papieża Leona. I na koniec nasz pokorny sługa pokornie prosi o pokornie malutki datek, bo mu dach w jego komnacie przecieka. Niesamowita fabułka. Nowa misja. O, to mi się podoba. Za 2000 szekli ty byś chciał nawiązanie stosunków dyplomatycznych z południowymi Anglami. Na tym etapie a jak mówimy o tych, nie wiem jak to po polsku odmieniać. Plemię germańskie, Anglowie, oni tam gdzieś też na południu Danii, w północnych Niemczech sobie żyli, nie? To mamy się tam udać dyplomatom. No, księżniczka jest najbliżej. Także księżniczka niech tam patataja na prędkości. To też jest jakaś większa osada i to również należy do Powis. No widać, że to są spadkobiercy rzymskiej administracji, przynajmniej to, co z niego tutaj zostało. Minus 8000 na turę. No nie wygląda to za dobrze, ale cały czas budujemy i przypomnę, że mamy bardzo niziutkie podatki, żeby ludność się nie buntowała i podnieść zadowolenie. Tu mamy znowu lekutkie, jeżeli chodzi o niepokoje. Nie możemy też zbytnio rekrutować. Za jedną turę powinniśmy zdobyć ten fort. Prawdopodobnie oni bez walki się poddadzą, co będzie doskonałą wiadomością. Tu też za jedną turę się zbuduje kolejny poziom naszej nie celtyckiej, germańskiej kapliczki. Stolicy natomiast stawiamy na farmy. 4 tury, 3600 szekla, albo drogi zrób. Nie, na razie chyba farmy. Ta.
Zbuduj farmy, to będą też darmowe jednostki w utrzymaniu. Tu się zbudowało, tu się też buduje. Osadę oblegamy 6 tur, no nic, musimy na siłę trzymać to oblężenie. A tym dyplomatom z kolei udaj się może do, co my tutaj mamy? Tu mamy z anglosaksonów. Saksoni, proszę państwa, spotkaliśmy Saksonów, z którymi potem będziemy docelowo rywalizować o władzę na wybrzeżu, a ja bym chciał, tu proszę bardzo, Stonehenge. Pytanie, czy on ma jakieś modyfikatory dla tego, kto kontroluje prowincję. Udamy się do Kornwali, bo tutaj powinny być też jakieś celtyckie państewka. Skipniemy kolejną turę. Dobra, udało się zająć fort i fort został zajęty bez walki. Fort daje jedną jednostkę darmową w utrzymaniu. No i zamieszki. Zamieszki na tle głównie religijnym. Niestety nie możemy tu zrobić kapliczki na wyższym poziomie, bo jest w ogóle na drugim levelu i powoli nawraca. My nie możemy żadnych kapłanów rekrutować, którzy by chodzili i nawracali? To by się przydało z tych mocno rebelianckich prowincji. Mamy zawieszenie Gwyndet, no to gdzieś w Walii? Leicesterman, no to gdzieś pewnie środkowa Anglia bym strzelał. Relacje pogorszone z Dumnet. Dumnet docelowo powinni być chyba naszymi wrogami, z tego co kojarzę. Księżniczka dalej idzie zarobić nam 2000 szekli i nawiązać relacje kolejne. Pyk, 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 niech się przemieszcza. Na razie zbieraj szekle, tak, wyciągamy wszystkich z garnizonu. Niewielka została obsada w tym mieście. Czekaj, czy to jest duże ryzyko rebelii? 60%, no to jest sporawe. A jakbyśmy wyciągnęli tych 50, zaraz wy się rozsierdziliście. Macie kolejną kapliczkę, 49%, proszę bardzo. Największa grupa religijna, o jeszcze jacyś heretycy się pojawili. Jeżeli chodzi o to miasto, ludności tutaj jest 3000. Nie jesteśmy w stanie zapanować nad tą wielką metropolią, rozumiesz, 3000 mieszkańców. To jest 3000 mieszkańców. 3000 mieszkańców to nie wiem, dzisiaj można w jeden blok władować. Jeszcze wyższy poziom kapliczki można zbudować. Trzeciopoziomowy za 3000 srebra. Buduj te kapliczki, buduj te kapliczki. Nic nie zwerbujemy. Dobra, to weź jeden oddział, powiedzmy, tych łuczników. Pomogło zadowoleniem, 110 zadowolenia i ty zajmij się oblężeniem tej osady. Ta osada może się bronić przez 6 tur, mają jakieś chyba rzymskie mury. Tak, widać, że to jakieś kamienne, postrzymskie fortyfikacje. Ale nie wiem, czy nie będziemy tego szturmować. Jedną bitwę byśmy sobie szturmową ręcznie zagrali, żeby zobaczyć, jak to wygląda na tej modyfikacji dla samych testów. A tu nie ma silnego garnizonu i można by było tam wbić naszymi jednostkami szturmowymi, uderzeniowymi. Ale zaraz nam się szekle skończą. Oj, zaraz szekielki nam uderzą po dochodzie i to mocno. Dobra, Stonehenge minęliśmy. I mamy jakąś frakcję. Glastenik, prowincja. Dobra, skipnij turem. W Powis doszło do zmiany chyba króla, który zmienił religię. Tutaj religię można zmieniać, nie wiem czy eventowo, ale chyba przez to, jakbyśmy budowali kościółki i powoli nawracali populację, to by nam się sama zmieniła religia. I oni zmienili z tego ariańskiego chrześcijaństwa na to zwykłe. Chrześcijaństwo, nie wiem czy to ma jakiś duży wpływ. Nasz pokorny skryba donosi, że wszyscy jesteśmy ocaleni. Nie dlatego, że przypłynęła nowa dostawa szekli od naszych szanownych gości, tylko że Attila zmarł. Zmarł z powodu krwotoku nosa i zakrztusił się podczas uczty. Jego najwięksi wodzowie, zamiast go opłakywać, jeździli w kółko, galopując wokół jego namiotu, potem jedli, pili. Zakopali go w potrójnej, złotej, srebrnej, żelaznej skrzyni, zmienili bieg rzeki, żeby nie znaleźć, żeby ukryć jego miejsce, a potem wszyscy machnęli serdeczne sudoku, żeby sekret pozostał z nimi na zawsze. Czyli gdzieś tam znajduje się złoto-srebrna trumna Attyli. No niesamowite. To raczej nie wpłynie na naszą fabułkę, jeżeli chodzi o Wyspy Brytyjskie. Natomiast stan naszego skarbca jest niepokojący. Mamy nowego generała. Nowy generał, 16-letni Jerfa. 16-letni Jerfa. Nie chciałbyś być zarządcą, bo nam zarządców na razie brakuje. Wojna wypowiedziana. Gwyndet z Leicestmerem. Oni przed chwilą nie zawiązali zawieszenia broni i mamy dwie farmy rozbudowane. Great newsy. Tylko że jednostki... Nie miałeś dawać darmowe jednostki? Number of free upkeep units.
Że to musi być... A, bo te jednostki tutaj nie możemy zrekrutować, dobra. Ona jest darmowa w momencie, kiedy można ją zrekrutować, a tutaj nam Anglo-Sasi z jakiegoś powodu, właściwie Sasi, przypłynęli. No jak nas zaatakują, to będzie problem, bo na pewno się nie obronimy. Najprawdopodobniej generała ładujemy na statek i ewakuacja. Hail, mein Kaiser! Ma Kaiser. For the Reich! Możemy Czy bardzo się obrazicie, jak nasz wodzu opuści tą wioskę? No jacy wy tutaj rozsierdzeni, niesamowicie. Dobra, to zabierzmy tego młodego, a pomożesz przy szturmie na osadę. Your will! Your Kaiser! No, problem jest z utrzymaniem zadowolenia populacji. Oj, duży jest problem. Tu moglibyśmy w sumie o 5% tylko podnieść. Ty nie dajesz szpiega przypadkiem? Nie, nie dajesz. Jest znowu 5% zadowolenia, 1000 szekli, no ale powoli wchodzimy na minus. Powoli wchodzimy na minus i to duży. Według tego powinniśmy plądrować, łupić osady, aby zarobić. No, nie wiem ile można zarobić, splądrować z osady, która ma income na poziomie 1300, ma 3000 populacji i sama z siebie ma niepokoje wśród lokalnej populacji. An honor, Kaiser! Wyślemy naszą księżniczkę, Very well. I'm prepared to approach the Ausländer. aby spróbowała zawiązać może sojusz z tymi kolejnymi germańskimi plemionami. Holy Kaiser! A my zrobimy szturm. Zrobimy szturm na to niegdysiejsze rzymskie miasto. Mówi, że niby 20-7, pewnie nawet ładnie by automat siadł, ale ja bym chciał jedno oblężenie przeprowadzić ręcznie, żeby zobaczyć jak ono wygląda i jak bardzo będziemy pewnie unikać oblężeń przez strzelające wieżyczki z dawnych rzymskich murów. Ciekaw jestem, czy to będzie zwykła mediewalowa osada, czy zrobili unikalny wygląd. No i to nie jest zwykła mediewalowa osada. Zdecydowanie to nie jest zwykła mediewalowa osada, ale nie podoba mi się rozmiar tych baszt na murach. Bo to widać, że to było niegdyś rzymskie miasto. Znaczy to jest mediewalowa osada, ale nałożony na to jest skin rzymskich budynków, nie? Jak to się kiedyś powodziło. A te wieżyczki mnie przerażają. Oj, przerażonym jestem. W sumie jakby nie patrzeć, to działamy na korzyść naszych przyjaciół z Powis, bo rebelię pomagamy im tłumić. Co prawda miasto zachowamy dla siebie, a pewnie mocno złupimy z tego co będzie, no ale zobaczmy. Rozpocznij bitwę. Oponent broni murów, to jest plus do kajecika, bo często bot po prostu złazi i siedzi na placu. Wysyłamy nasze ciężkie oddziały szturmowe na mury, w tym nowego wodza. Niech się wprawia, mam nadzieję, że nie polegnie. Taran ciągną procarze, czyli pewnie Oj, te wieżyczki to już widzę, że będą mnie denerwować. Cofnij piechotę. Do tyłu, panowie. Jesteście w zasięgu ostrzału. Wieżyczki strzałem. Plus jest taki, że próbują zniszczyć taran. Na razie taran nieuszkodzony. No ale jak ta piechota ma po 40, po 30 defa, no to może jakąś tą jeden strzał z murów wytrzyma. Czy wy macie oszczepy? Wyglądacie jak późno rzymska jednostka broniąca fortów. Tu mamy zwykłych łuczników. Okej, świetnie. Powinniśmy O nie! Taran spalili! No dobra, to teraz jedyne wejście znajduje się przez mury. Musimy sobie wyrąbać przejście na murach. No wielka szkoda, że są te mniejsze rozmiary jednostek. Bo to trochę komicznie wygląda, jak takie małe grupki po prostu bronią gigantycznego miasta. No miasto jest duże, ale póki co płynnie działa i zobaczymy, czy się nie będą bagować. Klasycznie, no często się bagują jednostki przy desancie na murach. Nie, jakby co czas bitwy leci. Taran niestety... Dobra, uspokoił się. Pokaż desant. Co my tutaj mamy? Nowy wodzu, nowy generał, świeżak. Trzeba go przetestować w boju, nie brać jeńców. Masz łatwo, bo się na łuczników zdesantowałeś. Ci to w ogóle na pusto się zdesantowali. Pomóżcie tutaj. Przy okazji otwórzcie bramę na naszych jednostek. Tutaj jest ciężko, nasi topornicy. Póki co przegrywacie. Ale to tylko dlatego, że musicie zrobić sobie przyczółek. Problem jest taki, no, że wykrwawiamy nasze mocne jednostki. Nie wiem, jak szybko będziemy mogli je rekrutować, ale co najważniejsze, przetrenowywać.
Dobra, budynek zajęty, brama, świetnie. Wrzucaj wszystkich, całą naszą armię do środka. Mają jedną jednostkę na placu. Czy to jest kawaleria? Nie, to są jacyś łucznicy. Znaczy włócznicy. Tutaj z dwóch stron zaatakowaliśmy tą jednostkę, więc powinniście sobie już na spokojnie poradzić. Szturmować. Jak tam świeżak? Świeżak to chyba bez strat wyrżnął tych łuczników. Podoba mi się, że jak tutaj masz większość armii, większość póki co jednostek, to są jakieś takie hybrydowe rzezimieszki. Ale jak trafisz na jakąś elitarną, ciężką jednostkę, to faktycznie ona robi robotę. Bo nasi slingersi też na plac biegną. Podbiegnijcie i tam strzelajcie. Tymi procami w oponenta. Bo oni jeszcze tutaj mają dwie jednostki. Spoko! Możecie zostać na tych murach. My przechodzimy, zdobywamy na prędkości plac, żeby nie bić się pod wieżyczkami. Wy sobie ich wybijecie i biegniemy dalej. Aha, będą schodzić z murów, ok. No i nasi procarzy zaczęli kąsać jednostki oponenta. Pokaż jak strzelacie z tej prosy. Chyba w zwykłym mediewalu nie było żadnej jednostki z procami. No, kamyczki latają. Jakieś tam damagę oponentowi robicie. Taki los czeka wszystkie brytyjskie miasta. Czas Romano-Brytów przeminął. Teraz czas Germanów. Wiem, nie brzmi to za dobrze. Spokojnie, potem przybędą ci Normanowie, jeszcze Wikingowie będą. Wszystko będzie najeżdżać, a potem jeszcze przybędą rubaszne te jednostki z kolonii, z Indii. Wszystko będzie kolonizować tą nieszczęsną wyspę. Wyżynamy obrońców znajdujących się na placu w centrum miasta oraz ten niewielkie jednostki, które pozostały broniąc murów. 6,5 minuty na przejęcie, znaczy w sumie 7 minut, tak, na zajęcie tego. Tutaj nasz wodzu. Czemu ci łucznicy na górę biegną? O, tutaj właśnie, ten świeżak z powrotem z placu przyszedł teraz na mury pomóc naszej piechocie, która walczy. Ile ich się desantowało? 19? Chyba jeden tylko Polek? Nie dość, że się zdesantowali, potem dostali jeszcze atak z tej strony murów na plecy. To naprawdę potężnie twarda jednostka. Trzeba zobaczyć, jak szybko możemy zacząć ich rekrutować. To jeszcze klasycznie pod mury sprowadziłem javeliniarzy. Przypominam, że jest przyjemna taktyczka, którą opracowałem na podstawie Roma 2, że ustawiasz javeliniarzy, oszczepników pod swojej stronie murów. Pozwalasz wrogowi się zdesantować na mury, on tutaj sobie stoi, jeszcze bokiem do ciebie. Zaszypujesz na bliską odległość od flanki nieprzyjaciela. Masakracja, eliminacja, wysoka skuteczność. Każdy oszczep to kilku poległych przeciwników. Dobra, dobijcie resztę. Jestem ciekaw, obstawiajcie w komentarzach na szybko jeszcze teraz, ile dostaniemy szekli ze złupienia osady. Mniej niż 3000? Mniej niż 5000? Mniej niż 8000? Jestem ciekaw. Przypominam, że mieliśmy poradę na start, że powinniśmy plądrować osady. Więc mam nadzieję, że mamy jakieś fajne przeliczniki za plądrowanie. No chyba, że to polegało na tym, że powinniśmy ładować się na okręty i płynąć gdzieś tam na Galię i plądrować te pozostałości rzymskiej prowincji. No dobra, zobacz. Co my tu możemy splądrować? Victory, mein Kaiser. Można tanią siłę roboczą odpalić. Stanie... O! No pokojowa okupacja jest klasycznie. Palenie, plądrowanie to... Tutaj nie ma doktryny pana Aragorna jako takiej. Tu jest, rozumiesz, doktryna chytrego, rudego Rzymianina. Bo sprzedajemy tanią siłę roboczą i trochę plądrujemy. A tutaj możemy 2500. Ale to jest populacja spadnie o 2500 czy 2500 szekli zyskamy? Chyba spadnie 2500, tak? Populacja miała 3300 przed naszym najazdem. I 9000 z plądrowania. No, musimy. Nie, ja nie chcę, ale ja muszę. Szekiel musi się zgadzać. Także tania siła robocza wchodzi na pełnej. I tak. Z 3500 populacja spadła do 800. Pysznie. Przy okazji od razu ten kościółek. Palońsko.
No bo tu są jeszcze budynki, do których pewnie nasza kultura nigdy nie będzie miała dostępu. Jakieś młyny wodne, jakieś kible. Proszę bardzo, kibel. My pewnie dopiero za 1000 lat nasza kultura ogarnie, czym jest kibel. No. Ruiny Canterbury. O, proszę bardzo, właśnie. Unikalne budynki. Unikalne budynki. Dla poszczególnych miast i miasteczek, których nie można niszczyć. To pewnie można by odbudować, ta? Te ruiny Canterbury, jakbyśmy byli. Dobra, na pewno od czego zaczniemy, to od kapliczki. Proszę ja was, kapliczki. Moglibyśmy zrobić chrześcijańską, ale oczywiście nas to nie interesuje. Tutaj może postawmy kapliczkę Tiva. Tivas in Proto Norse. Germański bóg wojny i sprawiedliwości. Tyr z nordyckiej mitologii. Kurde, przydałoby się jakieś takie, nie wiem, artykuł, opracowanie, książka nawet, publikacja porównująca i zestawiająca wierzenia germańskie a nordyckie, które niby mocno podobne, a różne. Dobra, postawimy tą kapliczkę Tyra. Sorry, nie Tyra, a Tiva. Zbuduj, to jest ta? A, Tiveswell. Dobra, zbuduj. Tu więcej jednostek możemy rekrutować, ale to wymaga... A tu jest troszeczkę naszych tych. Okej. 37% to nie mało, bo im więcej naszej oczywiście religii i kultury, tym więcej będziemy mogli rekrutować jednostek unikalnych dla nas. No i oczywiście będzie łatwiej z utrzymaniem porządku. A teraz zobaczcie, jaki jest przyrost. 10%. 10% przyrostu populacji. Jest im tak dobrze, że nawet niskie podatki nie zmieniają tego zadowolenia. Świetnie. No, zawsze się tam trochę sprzedaje. Zobaczcie, jaka szczęśliwa populacja. Wyszli i wszyscy chwytają dzień, cieszą się chwilą. Nie siedzą w tych smartfonach przed telewizorami, pecetami. Ognisko palą, kiełbaski. Zadowoleni. Kiedyś to ludzie żyli. Nie to, co teraz. Nie to, co teraz. Dobra, my trochę szekli podciągnęli. I mamy, powiedzmy, ten półwysep zabezpieczony. Tu mamy Port Powis. Kurde, przydałby się szpieg, bo ja nie wiem, co to są za osady. Tu mamy chyba kolejną rebeliancką osadę, którą moglibyśmy zdobyć. Czy możemy od razu ruszyć? Tak, 2 jednostki darmowe, świetnie. Kurde, ja bym chciał naszego króla, wodza, szefa wypuścić na łowy. Tylko że jak nim wyjdziemy, to jest tego Dorset, to oni są mucio rozsierdzeni. Mucio. No, ale jak widzicie, doktryna Rudego działa. To już nie jest doktryna Aragorna. Robimy doktrynę Rudego Teutona, germańskiego wataszki. Aj, czekajcie, bo skojarzyłem, mamy takiego premiera. Czekaj, jednostka garnizonowa, jeszcze darmowe utrzymanie, coś pysznego, pełna armia. No i tu by się aż prosiło, żeby wieżyczkę postawić. No aż by prosiło się, żeby wieżyczkę postawić. Dobra, tu się 3 prowincje zjeżdżają. Stań, powiedzmy tu. No postaw tam jedną wieżyczkę dla widza. I tu znowu ci Saksoni stoją. No, zaraz będziemy rywalizować o te rebelianckie, zdezorganizowane, postbrzymskie łosady. Ale ta walka w kolejnym odcinku. Tutaj wam pięknie podziękuję za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Mam nadzieję, że póki co seria wam się podoba. Trzymajcie się, następnego. Cześć.